Cześć kochani, następna audycja pod nazwą Tu jest chemia. Będziemy o tym mówić w jednym z odcinków dotyczących suplementów diety, gdzie, jak dobrze pamiętam, tytuł był Suple to chemia. Oczywiście w cudzysłowie, rzecz jasna. To potraktowałem, więc pomyślałem sobie, że jednocześnie nakręcimy sobie pewien odcinek, audycję dotyczącą tego, co my mamy w żywności. Oczywiście, przepraszam, w jedzeniu, w produktach do jedzenia. Żywność to jest żywność i to jest mylące powiedzenie. Kupujemy żywność w sklepach kupujemy produkty do jedzenia. Niektóre z nich mogą być żywnością, a inne wcale nie. Kiedyś do mnie przyszło takie zdanie, oświeciło mnie, że jedzenie może być przyjemnością, odżywianie jest koniecznością. I jedzenie nie jest to same z odżywianiem. To doskonale to rozumiecie. I teraz tak, w tym odcinku o suplementach, że to jest chemia, mówiłem o tym, że jeżeli spotykamy na tych pudełkach, na tych etykietach jakieś opisy, cyjankobalamina, pantotenian wapnia, jakieś tam inne historie i tak dalej, to nie należy tego się bać, tylko zwyczajnie dowiedzieć się, co to dokładnie jest. Można wygooglować, co to jest na przykład cyjankobalamina, więc witamina B12, co to jest pantotenian wapnia, więc witamina B5, kwas foliowy, czyli to, co jest znane na 100% dla Was, czyli witamina B9, inaczej folacyna i tak dalej, zapobiegająca wadom cewy nerwowej u noworodków, u dzieci jeszcze też nienarodzonych, a więc powinny stosować się tą witaminę kobiety w ciąży, ale pytanie, dlaczego akurat wtedy, kiedy dopiero jest w ciąży, a nie znacznie wcześniej na etapie planowania dziecka i dlaczego również partner, którego plemniki zapładniają jajeczko, nie ma zadbać o stan zdrowia i o jakość tych plemników, ale te wszystkie tematy poruszałem również w innych odcinkach. Akurat chyba są 3 odcinki dotyczące niepłodności, więc warto się z tym zapoznać się również z audycją Kompleksowy Program Zdrowia, gdzie mówię o tym, co można zrobić dla własnego organizmu i dlaczego akurat i ona, i on, czyli para, która chce mieć dziecko, powinna przynajmniej na 2, 3, 4 miesiące nawet wcześniej zadbać o jakość poczęcia, o to, żeby i ona wzmocniła, oczyściła swój organizm i on również, żeby wzmocnić po prostu plemniki, żeby po prostu mężczyzna wyprodukował ich więcej i o znacznie lepszej jakości, żeby w ogóle doszło do zapłodnienia. Bo tak prawdę mówiąc, to dzisiaj panowie zazwyczaj szukają przyczyny, nie mówię o winie, ale przyczyny u kobiety, u swojej partnerki. Kochanie, ty się przebadaj, a może to ty, kochanie, się przebadaj, zbadaj stan swoich plemników, ale to już jest inny temat. Wejdźcie akurat, poszukajcie na playliście chyba Niepłodność, nie pamiętam, ale w każdym razie kilka odcinków na ten temat nakręciłem. I teraz słuchajcie, dzisiaj o tym, co zawiera nasza żywność. Nie odkryję wam w zasadzie niczego nowego, o czym byście nie wiedzieli, bo wielokrotnie o tym mówię, że ja w zasadzie tylko poruszam, jakby wywlekam temat na nowo, o czym często czytacie, o czym wiecie, o czym rozmawiacie ze znajomymi, i dopiero kiedy się pojawia ta taka moja audycja, to jest tak jakby rodzaj podsumowanie tego, co wiecie, już poukładane w jakieś tam w taką ramę, że tak powiem. A więc dzisiaj, słuchajcie, troszeczkę na ten temat, mówię troszeczkę, bo przecież wszystkiego nie odkryję, ale mówi się o tym, że suplementy są B, nie należy, wystarczy tylko się zdrowo odżywiać i tak dalej. Więc w takim przypadku, jak ktoś mi mówi dokonuje takiego uogólnienia, wystarczy tylko się zdrowo odżywiać, prowadzić zdrowy styl życia, to ja go pytam, dobra, proszę mi to zdefiniować z łaski swojej, proszę mi powiedzieć, a co to oznacza w pana, pani życiu, co to znaczy zdrowa żywność i tak dalej, skąd ją brać na co dzień, skąd ma pan Kowalski, który mieszka w dużym mieście, w Warszawie, w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, gdzie, na jaki bazarek ma jechać, czy jest pewno, że dostanie tam zdrową żywność, zdrowe warzywa, zdrowe owoce i tak dalej. Czy to nie jest tak, że wszyscy ci, którzy sprzedający są nawet na bazarkach, czy nie kupują w wielkich magazynach, na dużych giełdach towarowych, wszystko jak leci
i sprawa załatwiona. Czy te banany, cytryny, cytrusy, które są nam oferowane również na bazarku, to co to są wyhodowane w polskim gospodarstwie, przecież one są kupowane po prostu, to znaczy są źródłem ich produkcji, to są po prostu sady, uprawy tam, gdzie one są uprawiane, a więc w krajach Ameryki Południowej, czy, no, czy w Afryce i tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchajcie, więc przechodząc do rzeczy, posłużę się tutaj właśnie tą moją publikacją, taką niewielką, która miała być swego czasu do użytku wewnętrznego, akurat dla partnerów firmy, z którą współpracuję, gdzie sam biorę, od której biorę suplementy na swój własny użytek, żeby po prostu wyjaśnić ludziom, czy należy się suplementować, czy też nie, co to jest. Chodziło o rozbicie pewnych mitów, te wszystkie nazwy jakieś dziwaczne, ten cyjankobalamina, te inne, o których ja mówiłem, co to takiego jest, więc przestańcie się, mówię, bać. Proszę bardzo, jest akurat konkretna publikacja na ten temat, możecie się po prostu z tym zapoznać i przestać wierzyć w jakieś takie niepotrzebne mity. Natomiast z drugiej strony, jeżeli się mówi źle o suplementach, to dlaczego się nie mówi o tym, wielokrotnie to powtarzam, że idziecie do sklepu, zwłaszcza wielkopowierzchniowego, są produkty żywnościowe i część, oczywiście ogromna większość tych powierzchni sklepów są produkty do jedzenia, rzecz jasna. No i jest część, stoi ze zdrową żywnością, więc jeżeli tu jest zdrowa żywność, a tu zwykłe produkty, to jakie one są, tak prawdę mówiąc. No więc to są jakieś nasze kołomyje, naprawdę dziwactwa nad dziwactwami. Teraz słuchajcie, więc chciałbym po prostu wam troszeczkę na bazie tego, co akurat pisałem, przedstawić. Więc zacznijmy od na przykład parówek. Co jest w parówkach? Przeczytam, bo nie będę pamiętał akurat dokładnie tego wszystkiego. No, co powiedziałby typowy konsument, gdyby uważnie zaznajomił się składem typowych parówek? Do supli są pretensje. Co to tam takiego jest i w ogóle? Ale jeżeli chodzi o jedzenie, to jest wszystko w porządku, bo przecież to jest jedzenie. Jedzenie powinno być zdrowe. Doprawdy, więc popatrzcie. Mięso wieprzowe 62%. To jest z jednej z etykiet, bo ja staram się czytać etykiety. Woda, tłuszcz wieprzowy, sól, skrobia modyfikowana, skrobia ziemniaczana, syrop glukozowy, najgorsze świństwo, syrop glukozowo-fruktozowy, glutaminian monosodowy, trifosforany, karagen, cukry, przyprawy, hydrolizat białka sojowego, ekstrakty przypraw, askorbinian sodu, azotan sodu, izoaskorbinian sodu. Ładnie? Ładnie. Okej. W porządku. A więc oczywiście, że tu nie chodzi o to, żebym się w tej chwili, posłuchajcie, wymądrzał, że po prostu jakieś mądrości i tak dalej, tylko taka prośba, sugestia, czytajcie etykiety, sprawdzajcie wszystko. Zazwyczaj każdy z nas ma komórkę przy sobie, więc łatwo, jeżeli spotykacie jakąś dziwną nazwę, to nawet w sklepie można szybko wygooglować, co to takiego jest. Czy to przypadkiem nam nie szkodzi i tak dalej, żeby, albo może jakaś nazwa być, o której widzimy, że jakaś jest dziwna, niespotykana dla nas, ale okaże się, że jest wszystko po prostu w porządku. Więc słuchajcie, ogromna większość z nas, konsumentów, nie wie, tak prawdę mówiąc, że największe problemy kryją się w żywności wysoko przetworzonej, w tak zwanej, ojej, przepraszam, znowu mówię o żywności, w jedzeniu, w produktach do jedzenia wysoko przetworzonych, przemysłowych, w tak zwanych hipermarketowych produktach do jedzenia, zawierających wypełniacze, spulchniacze, polepszacze, barwniki, pestycydy. Weźmy pod uwagę na przykład rzepak, olej rzepakowy, ale nie tylko. Olej rzepakowy pozyskuje się z rzepaku, a rzepak jest taką rośliną, która ma wiechę, troszeczkę taki trójkącik i oczywiście jest roślina strączkowa i na górze są strączki, na dole coraz więcej tych strączków. I teraz tak, jeżeli dochodzi do zasychania tych strąków, to na dole najszybciej zasychają, a na górze są jeszcze po prostu zielonkawe. I jeżeli trzeba skombajnować to wszystko, czyli dokonać zbioru, to co się okazuje?
że trzeba wybrać bardzo dokładny termin tego zbioru, bo teraz tak, jeżeli na dole stronki będą zbyt mocno wysuszone, zaczynają pękać, wyskakiwać te ziarenka i mamy straty. A więc rolnik ma stratę. Na górze jeszcze są troszeczkę zielonkawe, więc są miękkie, będą zapychać na przykład sita kombajnu. Przepraszam rolników, przepraszam fachowców za zbytnie ogólnienie. Oni wiedzą doskonale o co chodzi, więc dokładnie by wam to wszystko wytłumaczyli. Więc o co chodzi? Chodzi o to, żeby spowodować, żeby rzepak jednolicie zasechł. Co się robi? Tak zwaną desykację, czyli robi się oprysk na przykład pola i cały ten rzepak ulega szybkiemu wyschnięciu i nie tylko rzepak, gorczyca, inne historie, więc wydaje mi się, że nie gorczyca, tylko miałem na myśli tą kaszę. No widzicie, nazwa mi w tej chwili wypadła, ale będziecie kaszę gryczaną. A więc wydawałoby nam się, że kasza gryczana jest taka bardzo zdrowa, bo jest bardzo zdrowa, ale jeżeli jest potraktowana desykantem, a jakim desykantem? Przede wszystkim Roundupem, który służy do niszczenia chwastów, ale w tym Roundupie jest ten słynny glifosat. I teraz, i ta wiecha, wracam do rzepaku, ta wiecha jest poddana desykacji, całe pole zresztą, szybko to zasycha, jest kombajnowane szybko, nasiona są bardzo suche, a więc wysokiej jakości i sprawa załatwiona. I my to później łykamy. I teraz, jeżeli są takie badania, zawartość glifosatu w oleju rzepakowym, w wielu innych olejach i tak dalej, to one pokazują wyraźnie, co się dzieje. Dzisiaj mamy akurat strajki rolników, blokady dróg i tak dalej, wszystko ładnie, pięknie. Ale dlaczego akurat panowie ja nie jestem przeciwko uchowaj Boże rolnikom, wiele ich postulatów popieram, natomiast zaraz kwestia jakości produkcji. Mówicie panowie, że produkujecie dobrą, zdrową żywność i tak dalej. Jaka to jest zdrowa żywność? Przepraszam, ale będę polemizował, bo jeżeli stosujecie pestycydy, a powiecie, że albo się inaczej nie da, no to zaraz, nie wiem, ale znam rolników, na przykład Tadzia rolnika, to pana Tadeusza rolnika, znamy się, akurat jest moim znajomym z Niebieszczan. Możecie wejść do niego na jego stronę internetową. Wystarczy napiszecie w Google Tadeusz Rolnik z Niebieszczan, więc on produkuje naprawdę dobrej klasy żywność. Produkuje pszenicę, jeszcze płaskórkę, inne stare odmiany, więc warto się u niego bezpośrednio zaopatrywać w jego sklepie. Pozdrawiam przy okazji Tadzia. I teraz słuchajcie, więc to jedzenie, te produkty do jedzenia, które kupujemy w sklepach, mają masę tych pestycydów, mają pozostałości hormonów, antybiotyków i tak dalej. Skąd te antybiotyki? Bo zwierzęta są leczone antybiotykami albo profilaktycznie im się podaje, żeby po prostu nie chorowały. I teraz jedna z moich audycji na temat nowotworów, gdzie pokazuję slajdy, więc jest tam mowa o tym, że wielu lekarzy mówi, że nowotwory są pochodzenia grzybowego. Nie jest to na pewno dla was odkrycie, na pewno żeście też o tym słyszeli, ale teraz trzeba powiedzieć, że antybiotyki są produkowane na bazie grzybka penicillium. A tych grzybków penicillium, rodzajów penicillium jest chyba, jak dobrze pamiętam, 250 rodzajów. Może się mylę, bo nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale jest cała masa. I dobrze, penicylina wynaleziona przez pana Aleksandra Fleminga uratowała miliony istnień ludzkich, to prawda, ale dzisiaj po prostu masowe stosowanie antybiotyków powoduje okropne skutki. Między innymi wyniszcza florę bakteryjną jelita. Jelito, to wiecie doskonale, że to jest 80% mocy układu odpornościowego, a więc jeżeli flora bakteryjna, mikrobiota jelitowa wskutek oddziaływania antybiotyków zostanie wyniszczona, to co nam pozostaje? I przy okazji jest ogromne podejrzenie, że właśnie te antybiotyki przyczyniają się do powstawania wielu nowotworów. Taka jest prawda, czy komuś się to podoba, czy też nie. Tylko trzeba być otwartym na tą po prostu wiedzę, a nie mówić, to jest bzdura, bo Dąbrowski, powiedzmy, nie wiadomo skąd tą wiedzę wziął. To nie jest wiedza Dąbrowskiego, tylko wiedza
podawana przez wielu lekarzy świadomych. Tullio Simoncini, Anatol Rybczyński, Alfons Weber na przykład, Walter Last i wielu już innych i tak dalej. Ale przechodzimy tutaj do zasadniczego tematu, bo troszeczkę odbiegłem. Więc posłuchajcie. Podam parę przykładów. Masło orzechowe zawiera na przykład aflatoksyny. Aflatoksyny są substancjami wybitnie rakotwórczymi. Po prostu jest to rodzaj trucizn, toksyn wytwarzanych po prostu przez pleśnie. Dalej, wszelkie kawy rozpuszczalne typu cappuccino lub tak zwane trzy w jednym, no przecież zawierają dodatki, których ilość przekracza zawartość samej kawy, więc zazwyczaj to jest ponad 50% samej masy tej całej substancji. To nie jest wcale kawa, tylko na przykład syrop, cukier syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, dalej utwardzone tłuszcze roślinne, otłuszczone mleko, regulatory kwasowości, białko mleko, maltodekstryna, emulgatory, substancje przeciwzbrylające i tak dalej. Przepraszam, że się posługuję tutaj ściągawką, ale będzie mi łatwiej to w ogóle przedstawić. Teraz dalej. Jeżeli mamy do czynienia z przysmażonymi silnie mięsami, to one zawierają wybitnie szkodliwe substancje w postaci tak zwanych policyklicznych związków aromatycznych, czyli neurotoksyczne akryloamidy. I tutaj zacytuję pewien tekst. Badacze z Uniwersytetu w Sztokholmie w 2002 roku niespodziewanie odkryli akrylamid, czyli neurotoksyczną substancję. Jeszcze raz powtarzam, tak zwane policykliczne związki aromatyczne, czyli akryloamidy w produktach spożywczych, a od tego czasu potwierdzono jego obecność w wielu produktach wytwarzanych lub przetwarzanych w wysokich temperaturach. Akrylamid w pożywieniu tworzy się podczas procesów wymagających ogrzewania co najmniej do temperatury 120 stopni Celsjusza, a więc podczas smażenia i pieczenia. Substancję tę znajdowano na przykład we frytkach, chipsach ziemniaczanych, herbatnikach, krakersach, chrupkach, płatkach śniadaniowych, smażonych ziemniakach, pieczywie i kawie. W następnych badaniach wykryto akrylamid również w suszonych owocach, pieczonych warzywach, w czarnych oliwkach oraz w niektórych gatunkach pieczonych orzechów. Ja tutaj podaję, akurat w tej całej publikacji, to już będzie niewidoczne, ale również źródła, bo posługuję się oczywiście źródłami. Dalej. Hydroksydifenyl. Jest to środek silnie toksyczny, środek konserwujący do impregnowania skórek bananów. I teraz tutaj, jeżeli mówimy o bananach, to nam się wydaje, że te banany to są takie są świetne, takie zdrowe, takie odżywcze i tak dalej. Trzeba pamiętać o tym, że tak prawdę mówiąc, to mało z nas Polaków, zjadł prawdziwy banan. Taki zerwany prosto z drzewa, taki spotykany gdzieś na rynkach w Ameryce Południowej, chociażby, który dojrzał w promieniach słońca, bo na użytek handlu, to te banany zrywa się jako takie całe kiście, zielone zupełnie. Oczywiście zamyka się w odpowiednich pojemnikach i daje się do tych pojemników w magazynach po prostu odpowiedni gaz po to, żeby one, przepraszam za ten cudzysłów, za określenie, żeby nie dojrzewały przedwcześnie. A jakie to jest dojrzewanie? One zaczynają po prostu zbyt szybko, te procesy metaboliczne następują w tych owocach i one zaczynałyby po prostu gnić. A więc, żeby zabezpieczać, daje się odpowiedni gaz, który po prostu zapobiega temu przyspieszonemu dojrzewaniu, więc te banany wcale nie dojrzewają w promieniach słońca w normalnych warunkach, tylko następuje transport 2 tygodnie powiedzmy przez Atlantyk. To nie jest cargo lotnicze, że w przeciągu jednego dnia mogą być banany z Ameryki przetransportowane na przykład bezpośrednio do Polski. Oczywiście mogą być, ale wówczas jaka będzie cena tych bananów? To nie będzie kilka złotych za kilogram tych bananów, tylko będzie było być może kilkadziesiąt złotych i sprawa załatwiona. I dopiero po transporcie do Europy
a więc przede wszystkim to są wielkie porty Europy Zachodniej, Amsterdam, Rotterdam, Hamburg i tak dalej. Wszystko to jest magazynowane, przewożone z powrotem ciężarówkami do innych krajów. Później się em, ten czas dojrzewania reguluje zupełnie innym gazem, żeby one szybko zaczęły być żółte, żeby nadawały się do sprzedaży. Oczywiście, żeby nadawały się wizualnie do sprzedaży, bo ludzie kupią żółte banany, a nie zielone, rzecz jasna. I sprawa jest załatwiona. Dalej, ortofenolan sodu i tiabendazol. Ortofenylofenolan sodu i tiabendazol. Syntetyczne środki konserwujące do konserwacji skórek cytrusów i to są również trucizny. Teraz jeżeli kupujemy, kochani, dzisiaj na przykład skórki, przepraszam, bo już za daleko wybiegam, cytrynę, uwielbiam cytrynę, często sobie robię po prostu wodę z cytryną i z imbirem, trę na tarce imbir, bardzo dużo, takie z 4 kopiaste łyżki tego imbiru na pół litra, powiedzmy takiej ciepłej wody i do tego przynajmniej pół soku z cytryny, z połówki cytryny i to piję po prostu. Tak mi to smakuje, ale słuchajcie, ale jak biorę tą cytrynę, nawet umyję ją pod gorącą wodą, skórkę z cytryny, to ona po prostu czymś cuchnie, takim niespotykaną wonią. To jest taka woń chemiczna, to nie jest prawdziwa cytryna. Kiedyś tego nie było. Teraz niestety impregnuje się, zanurza się całe skrzynki w kąpielach. Oczywiście ci robotnicy, którzy to robią, to mają rękawice, więc zanurzają całe skrzynki, odstawiają, to wszystko ocieka i to jest zabezpieczone po prostu przed gniciem, przed aflatoksynami, które po prostu powodują choroby grzybowe. Dalej, imazalil, środek zapobiegający pleśnieniu cytrusów, które nie są w stanie normalnie przetrwać, nie są w stanie przetrwać w normalnym stanie przez około 2 miesiące transportu, magazynowania, transportowania itd., itd. I on, ten imazalil, pozostaje na skórce cały czas. Jest to środek silnie trujący, oskarżany o powodowanie nowotworów, uszkadzający układ nerwowy, powodujące niepłodność i bezpłodność i dlatego na przykład wszelkie cytrusy, zwłaszcza cytryny, trzeba bardzo dokładnie myć przed obieraniem. Dobrze byłoby ozonować, dobrze byłoby zanurzyć w sodzie ewentualnie na wszelki wypadek i tak dalej. Teraz dalej, bifenyl, difenyl, to są też syntetyczne środki konserwujące do impregnowania skórek owoców, jest to trucizna. Dalej, kwas fosforowy, kwas ortofosforowy to są składniki między innymi Coca-Coli i ten składnik silnie niszczy jelita. I teraz kto z nas zadaje sobie pytanie takie, czy to, że piję Coca-Colę, ja akurat nie piję Coca-Coli, chociaż Coca-Colę polecam w przypadkach jakichś zatruć pokarmowych. Miałem taki kiedyś przypadek, wracaliśmy z Niemiec, z Düsseldorfu akurat, z dużej takiej imprezy, z moimi przyjaciółmi i jedna z pań się troszeczkę przytruła. No jakieś, nie wiem, to jakieś było zatrucie. Nie mogliśmy otrzymać w żadnej aptece niemieckiej nadmanganianu potasu, bo jak poprosiłem o nadmanganian potasu i napisałem KMNO4, ich brauche KMNO4 i tak dalej, o, für znaczy się, zobaczyły, co to jest, ale po co. Okazało się, że jest tam jakaś pracująca Polka, więc wytłumaczyliśmy, że potrzebuje do odtrucia. Traktowałem to jako coś normalnego. Pamiętajcie, że nadmanganian potasu służy do odkażania ran, czyli działa dezynfekcyjnie, zabija bakterie. Nauczyłem się akurat tego sposobu od bardzo doświadczonej pielęgniarki, która jako Polka była wywieziona do Kazachstanu. Wiadomo kiedy, rzecz jasna, przez po prostu Rosjan, kiedy zaatakowano nas 17 września. Jako dziewczynka, wówczas była 10-letnia, po 2 latach, miała 12 lat, zatrudniono jako pielęgniarkę, miała być medsestroj, czyli siostrą tą medyczną
i ta dziewczynka uczyła się po prostu prostych jakichś zabiegów i ona mówi, no, że jeżeli występowała dyssenteria, jakieś inne proste, jakieś choroby niebezpieczne, to mówi Janusz, a co myśmy mieli do dyspozycji? Nadmanganian był, więc dawało się chorym do picia, czyli odrobinkę się rozrabiało, na taki biskupi kolor po prostu i podawało się do picia. Ja widziałam sam, jakiej znajomej po raz pierwszy styczność z tym miałem, przyszedł, mówi do tej mojej znajomej, mówi, słuchaj, mówi, zrób mi po prostu koniecznie, wiesz, ten taki płyn różowy. Więc ona zrobiła, mówi, Basia, ale zaraz, to jest chyba nadmęganie pozasu. No tak. Mówi, co ty robisz? Przecież to jest tylko do odkażania ran. Ona zaczęła się śmiać, mówi, no właśnie do odkażania, więc jeżeli są bakterie jakieś, bo on się przytruł troszeczkę jakimś jedzeniem, no to trzeba wypić tą całą szklankę, wypił ten znajomy całą szklankę tego nadmanganianu potasu. No, nie każdy z was oczywiście robi to powiedzmy, na własną odpowiedzialność, ale niech zapytam może do znajomego lekarza, czy może to zrobić. Ciekaw jestem, co lekarz wówczas powie. No i Basia wówczas powiedziała, mówi, a co myśmy mieli robić w tamtych czasach? Nic innego nie było. Była bieda, był głód, były choroby i trzeba było się czymś ratować i to był bardzo skuteczny środek dezynfekcyjny. I teraz dalej, słuchajcie. Yy, Dodam tylko jeszcze, że jeżeli chodzi o na przykład o cytrusy, bo no, polski rynek jest zarzucony cytrusami, ale też mamy również nasze owoce, nasze jabłka i teraz tak, jeżeli jabłko pięknie wygląda, takie błyszczące i tak dalej, to nie oznacza to, że to jest zdrowe, fantastyczne jabłko, tylko to jest jabłko pokryte woskami. Wiecie, jakimi woskami? Często samochodowymi. Ono ma po prostu mieć taką skorupkę, z zabezpieczającą przed aflatoksynami, przed po prostu różnego rodzaju substancjami powodującymi namnażanie się grzybów, bo jeżeli grzyby wejdą, no to zaczyna to jabłko gnić i sprawa po prostu załatwiona. I tyle. Więc jeszcze jeden tutaj cytat, że uprawiane metodami konwencjonalnymi cytrusy są przesiąknięte chemią. To jedna z grup produktów najbardziej skażonych pestycydami. Przy ich uprawie stosuje się opryski rzędu 6 kg pestycydów na hektar. Dodatkowo po zerwaniu konserwuje się środkami grzybo- i pleśniobójczymi. Jeden z najczęściej stosowanych to wspomniany imazalil, tak aby mogły w jak najlepszym stanie pokonać długą drogę z południa Europy, Afryki lub Ameryki Południowej. No i tak to, kochani, jest, więc pytanie jest, co my, tak prawdę mówiąc, jemy w produktach do jedzenia, a nie w produkcjach do używiania. I teraz, prawdę mówiąc, wielu z nas, konsumentów, którzy doszukują się zagrożeń właśnie w suplementach diety, no, robi kolosalny błąd, bo wysokiej klasy suplementy diety, które powtarzam to jak mantrę, są już dzisiaj nieodzowne do odżywiania organizmu na poziomie komórkowym. Przypomnę, że w moim świecie nie ma miejsca na suplementy syntetyczne i suplementy jednoskładnikowe. Ja stosuję suplementy wieloskładnikowe, tak jak je matka natura stworzyła, przede wszystkim pozyskiwane z roślin, a więc jeżeli mówiłem to tu już w jednej z audycji, jeżeli żel alesowy, to żel alesowy, bardzo wysokiej jakości, przynajmniej 92% czystego żelu alesowego w samym produkcie, jeszcze z dodatkami różnego rodzaju, na przykład z krzemem z pokrzywy i tak dalej, albo z innymi dodatkami. Zresztą bardzo smaczny w piciu. Jeżeli kolostrum, to zawiera 250 już poznanych składników, a podobno zawiera 500 lub 800. Jeżeli inne produkty, to również wieloskładnikowe, tak jak je natura matka stworzyła. Bez źdźbła pestycydów, bez odrobiny nawozów sztucznych, typu na przykład NPK i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, słuchajcie, no, często wielu z nas żyje w ułudzie, bo myśli sobie, że zdrowo się odżywia i tak dalej, no ale gdzie kupuje te produkty? Tam, gdzie wszyscy kupujemy, czyli tak samo ja. Ja nie jestem innym jakimś facetem, człowiekiem różniącym się od was. Też kupuję swoje produkty czasami w Biedronce, czasami w innych sklepach. A skąd te sklepy biorą produkty? No biorą z dużych po prostu magazynów,
gdzie są po prostu gromadzone, są dostarczane przez różnego rodzaju firmy z całego świata i sprawa załatwiona. Więc wiedząc o tym, że dzisiaj naprawdę jest bardzo trudno zaopatrzyć się w zdrowe produkty, odżywcze produkty, no jemy to, co jemy, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że w związku z tym trzeba częściej oczyszczać organizm, odkwaszać go, czyli sprawiać, żeby tych kwasów, które zanieczyszczają nasze przestrzenie międzykomórkowe, było jak najmniej, usuwać toksyny, usuwać brudy i dożywiać wnętrze komórek. A więc w związku z tym po prostu właśnie wieloskładnikowe, naturalne suplementy diety i sprawa załatwiona. Co jeszcze? No, myślę, że będzie na dzisiaj wszystko. E, Pogadaliśmy sobie troszeczkę. Dziękuję znowu za Waszą obecność, za to, że mnie wysłuchujecie, że jesteście razem, że jesteście cierpliwi też, bo czasami być może się powtarzam. Jestem tylko zwykłym człowiekiem, który też może popełniać jakieś drobne błędy, jakieś przejęzyczenia, więc czasami mam prośbę, jeżeli popełnię takie przejęzyczenie, zauważycie, to po prostu dajcie mi znać, bo czasami niechcący głowa myśli o czymś innym, a język wypowie coś innego. I to byłoby, słuchajcie, na dzisiaj tyle. Jak zwykle wszystkiego dobrego. Proszę Was ewentualnie o polajkowanie, o subskrypcję. Prośba do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Przy okazji będziecie otrzymywali powiadomienia systematycznie o nowych audycjach. Staram się, żeby tych 5 razy w tygodniu, codziennie od poniedziałku do piątku ukazywały się nowe materiały. Może czasami się zdarzyć, że nie zdążę czegoś nagrać, bo gdzieś będę w trasie, no ale staram się akurat no, na bieżąco jednak to wszystko uzupełniać, żeby dostarczyć Wam po prostu, myślę, że wartościową wiedzę. Wszystkiego najlepszego życzę Wam. Papatki.